Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Bardzo długo mnie tutaj nie było, dlatego przychodzę do Was z takim luźnym filmem. Pogadajmy przy chawcie, dlatego że mam Wam bardzo dużo do opowiedzenia. Zacznijmy od tego, dlaczego zniknęłam. Zniknęłam dlatego, że od dłuższego czasu stałam cały czas w miejscu. Mimo że próbowałam najróżniejszych metod nagrywania i montowania, miniaturek, analizowałam statystyki tych filmów, to one cały czas stały w miejscu. Nie było żadnego jakiegoś takiego zaangażowania, żadnych jakichś nowych wyświetleń, subskrypcji. Dosłownie stałam w miejscu. Wszystkie moje starania, jakie tylko robiłam w tym kierunku, szły na marne. I z jednej strony tak, jest to moje hobby, ale z drugiej strony wyobraźcie sobie, że robicie coś dzień w dzień z uporem maniaka i nikt tego nie docenia, nikt Was nie zauważa, nikt Wam nie powie w ogóle nic na ten temat i tak jakbyście w ogóle nie istnieli. Więc strasznie było to dla mnie przytłaczające. Zaczęłam analizować statystyki na tym YouTubie, zastanawiać się, o co chodzi, co robię źle i zaczęłam się nad tym wszystkim zastanawiać. Kontaktowałam się też z kilkoma osobami bardziej doświadczonymi w branży YouTube'a niż ja i dowiedziałam się wielu rzeczy, że między innymi wiele rzeczy tutaj skopałam. To był mój drugi kanał na YouTube, który prowadziłam, ale taki pierwszy na poważnie. I mimo to w dalszym ciągu nie wiedziałam wielu rzeczy i wielu rzeczy nie robiłam, żeby te filmy rzeczywiście gdzieś tam docierały do większej liczby odbiorców. Dlatego po namowach w sumie innych osób i po analizach tego wszystkiego doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie założyć nowy kanał, bo wiele osób znanych z YouTube'a ma na przykład 2 kanały. Jeden w takiej tematyce, drugi w takiej tematyce. Mi się to wydawało zawsze bez sensu, dlatego że po co prowadzić 2 jednocześnie kanały? Myślałam, że się w tym wszystkim pogubię i się zastanawiałam, po co oni to robią w ogóle. Przecież zaczynanie od początku jest strasznie frustrujące. Ale później zostało mi to wytłumaczone tak, że nie można dodawać na jednym kanale filmów z różnej tematyki, dlatego że algorytm YouTube'a będzie się gubił, on nie będzie wiedział, który film ma komu pokazać, będzie to tak zagmatwane, że będzie jeszcze gorzej i po analizie głębszej mojego kanału wyszło, że takich błędów jest bardzo dużo i ja przez to, że wrzucałam filmy o najróżniejszej tematyce, to tak naprawdę YouTube nie wiedział, komu ma je pokazywać i w efekcie nie pokazywał prawie nikomu. Były momenty, że nawet subskrybenci nie dostawali powiadomień, także to wszystko stało w miejscu. Dlatego też zdecydowałam się założyć nowy kanał. I zaczęłam ten nowy kanał prowadzić, ale jakby prowadzenie tego nowego kanału było i dla mnie jeszcze większym wyzwaniem niż kontynuowanie prowadzenia tego, bo ja bardzo lubię takie kreatywne rzeczy i mi ciężko jest ograniczyć się tylko i wyłącznie do jednej tematyki, dlatego że rękodzieło, haft, robienie na drutach, kolorowanki i milion innych różnych hobby, które mam, to jest część mnie, to jest część mojego życia i nie ma mnie bez tych rzeczy, więc nawet jeżeli zacznę prowadzić nowy kanał, to i tak nie jestem w stanie się ograniczyć tylko i wyłącznie do jednej tematyki, dlatego że cała ta otoczka, cały ten miszmasz i to wszystko, co się tutaj dzieje, to jestem po prostu ja i nie jestem w stanie udawać kogoś innego, kogoś, kim nie jestem i nie mogę się po prostu ograniczyć do jednej tematyki, więc czy zmarnowałam kilka miesięcy ciężkiej pracy nad nowymi filmami? Być może tak, ale dzięki temu bardzo dużo się nauczyłam i doszłam do wielu wniosków, które sprawią, że chyba jednak będę kontynuować prowadzenie tego kanału. Dlatego, że tak jak już mówiłam wcześniej,
nagrywanie filmów to jest moja pasja, to jest coś, co ja lubię robić, to mi sprawia przyjemność, samo nagrywanie, potem montowanie, no to jest takie przyjemne dla mnie, uwielbiam to robić. Może nie jestem nie wiadomo na jak wysokim poziomie w tej kwestii, ale najważniejsze jest to, że mi się to podoba, że ja to lubię i to wystarczy, żeby móc po prostu to robić, aż czasem dojdę do tego, aby wszystko było lepsze, aby dźwięk był lepszy, aby obraz był lepszy, mimo że już nagrywam w 4K, to i tak są momenty, że czasami ten obraz nie wygląda tak, jakbym chciała. Mam telefon, w którym jest popsuty aparat i ja ten telefon kupiłam rok temu. Wszyscy mi mówili, kup iPhone'a, iPhony są super. No i co, kupiłam iPhone'a i po 2 miesiącach popsuł mi się aparat. I nie uważam, żeby ten telefon był jakiś super, bo mam popsuty aparat. I na każdym moim wideo nagrywanym przednią kamerą są dziwne, brzydkie odblaski. I mogłabym kupić nowy telefon, ale po pierwsze nie mam pieniędzy, nie mam budżetu na nowy telefon. To nie tak, że w ogóle nie mam pieniędzy, po prostu nie mam budżetu. Mój budżet nie przewiduje zakupu nowego telefonu. To raz, a dwa, nie będę kupowała nowego telefonu, skoro kupiłam go rok temu i uważam, że on w dalszym ciągu jest jeszcze okej. Dobra, no może nie rok temu, teraz już będą prawie 2 lata w styczniu, więc na ten moment już ponad 1,5 roku. Ale będę pracowała nad tym, żeby to wszystko było lepsze i fajniejsze. I też ja bardzo często powtarzam, że ja mam ADHD. To jeszcze nie jest oficjalnie potwierdzone, ale dosłownie wszystkie moje objawy na to wskazują i osoby, które mnie znają prywatnie, wiedzą, że w zasadzie im nawet nie trzeba mówić, bo oni widzą, że ze mną ewidentnie jest coś nie tak. I im dłużej żyję, tym dłużej ciężej mi się z tym żyje. I mój mózg po prostu inaczej funkcjonuje. I o ile wszyscy dookoła zdążyli się już przyzwyczaić do tego, jaka jestem i oni wszyscy akceptują te wszystkie moje dziwne fanaberie, no to mi samej jest ze sobą po prostu źle, więc mam zamiar w końcu się zebrać, pójść na jakąś terapię, iść do lekarza, który da mi jakiś, nie wiem, wytyczy mi jakąś ścieżkę życiową, którą mogłabym podążać i która pomoże mi poradzić sobie z tymi wszystkimi rzeczami, które mnie dotykają, bo ja co chwilę mam jakieś nowe pomysły. Ja codziennie jestem kimś innym i bardzo często jest tak, że właśnie tak jak z tym YouTube'em, wpadam na jakiś pomysł, zaczynam to realizować, a potem nagle milion myśli i milion różnych aspektów, które wpływają na to, że ja po prostu zakończę ten projekt, bo nie jestem w stanie go dokończyć, bo mój mózg mi na to nie pozwala i często podejmuję decyzje, których później żałuję, ale z drugiej strony nie ma co żałować, bo jednak dzięki temu zdobywam nowe doświadczenie i jestem o krok dalej niż byłam wcześniej. Jeżeli chodzi o takie moje życie, to mogłabym Wam tutaj opowiadać, co się działo przez te ostatnie 2-3 miesiące, może nawet i dłużej, ale doszłam do wniosku, że po prostu nie będę tego robić. Próbowałam przez dłuższy czas informować Was o tym, że mam nowy kanał, że tam są nowe filmy, że tam więcej jest takiej prywaty, bo często też dostawałam od Was komentarze, że Wy lubicie ten mój content, że Wam się podoba to, jak ja mieszam haft ze zwykłym życiem, te ciekawostki o Norwegii, że mimo, że tutaj nie jesteście i prawdopodobnie nigdy nie będziecie, to i tak lubicie o tym słuchać. Dostawałam takie wiadomości nawet prywatne, że podoba Wam się to po prostu, ale mimo to jakoś ciężko mi się było w tym wszystkim odnaleźć i dążę tutaj do tego, że niewiele osób przeszło na ten drugi kanał i doszłam do wniosku, że ja chyba nie jestem w stanie prowadzić 2 kanałów, bo tak jak mówiłam na początku, rękodzieło to jest część mnie i ja nie jestem w stanie się podzielić na pół i połowę siebie pokazywać na jednym kanale, a drugą połowę na drugim kanale, bo to wszystko się tak miesza i tak łączy, że tego się nie da rozdzielić, dlatego, że zamiast opowiadać Wam, co się tutaj działo i tak dalej, i wysyłać Wam linków do tych filmów, na które i tak nie klikniecie, i tak tam nie pójdziecie, to postanowiłam, że po prostu te filmy, które wrzuciłam tam, zablokuję i wrzucę je na ten kanał. I załóżmy, że ta przerwa to była taka przerwa przed burzą i od dzisiaj dokładnie przez
kilka następnych dni codziennie będę Wam wrzucała nowy film. Nowy film, stary film, te z tamtego kanału, ich i tak nikt prawie nie oglądał. Oglądali te filmy moi wspierający, moi patroni, pewnie kilka osób z rodziny. W zasadzie to cała moja rodzina mnie oglądała. Znajomi jacyś pewnie też i sąsiedzi, ale nie było zbyt dużo takich obcych osób, które przyszłyby do mnie dlatego, że nie wiem, spodobała im się miniaturka, czy dlatego, że spodobał im się tytuł. I frustrujące dla mnie było to, że te filmy na tym kanale się nie klikały, ale jeszcze bardziej frustrujące dla mnie było to, że musiałam zacząć ze wszystkim od początku. Ja pamiętam, ile serca, ile takiej pracy włożyłam w ten kanał, ile wolnego czasu tutaj poświęciłam, ile godzin na montowanie, na wymyślanie tych tematów, na wyszywanie i innych rzeczy. Pamiętam, ile radości sprawiała mi każda nowa subskrypcja, każda nowa osoba, każdy jeden komentarz. Ja byłam taka szczęśliwa, to była taka euforia za każdym razem i głupio by było tak porzucić ten kanał na rzecz nowego i co by mi dało założenie tego nowego kanału? Po tych kilku miesiącach uważam, że nic. Bo tak jak już powiedziałam dwukrotnie, tematyka byłaby dokładnie ta sama, co tutaj. I tam z jednej strony czułam się dobrze, bo mogłam się wyżyć tak troszkę bardziej vlogowo, pokazać Wam troszkę inne rzeczy niż na tym kanale, ale z drugiej strony bardzo brakowało mi tego, co tutaj pokazywałam, tego, że mogę Wam pokazać kolorowanki, nowe włóczki, nowe zestawy, które kupiłam do haftu, podzielić się z Wami moim doświadczeniem, które zdobyłam w hafcie i w innych dziedzinach. Piękne to było i nie jestem w stanie się po prostu rozdzielić na pół i połowę siebie pokazać tu i połowę tu. Nie jestem w stanie, więc prawdopodobnie będę nagrywać dalej na tym kanale, bo co? Bo po pierwsze jestem dziwna, po drugie z tym moim ADHD to mam cały czas głupie pomysły, po trzecie podejmuję decyzje, których później żałuję i nie chciałabym, żeby to wszystko poszło na marne i myślę, że dużo łatwiej mimo wszystko będzie poświęcić wiele tygodni na reaktywację tego kanału niż na tworzenie nowego. Kolejną rzeczą jest to, że zastanawiałam się nad zmianą nazwy kanału. I to jest bardzo kontrowersyjne i bardzo, bardzo intensywnie się nad tym zastanawiam, dlatego że Wy wszyscy mnie już znacie z tej nazwy, zrobione z serca, każdy to kojarzy, ale z drugiej strony, ile z Was pomyliło tą nazwę? Przyznajcie się bez bicia, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie pomylił mojej nazwy. Wszyscy praktycznie mówią na mnie zrobione z sercem. Dlaczego? Nie wiem. Dlaczego Wy tak na mnie mówicie? Wszyscy mylą tą nazwę i z jednej strony każdy to kojarzy, a z drugiej strony każdy to myli. I teraz jest tak, nie wiem czy wiecie, że jest jedna taka główna nazwa kanału i drugi jakby taki pseudonim, który sobie nadajecie, po którym ktoś również może Was wyszukać. I myślałam, żeby tą główną nazwę kanału zmienić, a zostawić pseudonim po prostu zrobione z serca, tak żebyście wpisując tą frazę dalej wiedzieli, że ja to ja i mogli znaleźć te wszystkie filmy, ale żeby jednak ta nazwa była inna, bo dlaczego? Bo z jednej strony ta nazwa jest częścią mnie i pamiętam, że też bardzo długo ją wymyślałam i zastanawiałam się, czy będzie do wszystkiego pasowało, czy ona będzie taka ogólna, ale z drugiej strony chciałabym krótką, prostą nazwę, tyle że wszystkie są już zajęte i ciężko jest wymyśleć coś, czego już nie ma, więc to jest dla mnie bardzo trudna sprawa kolejna, ale chciałabym poświęcić kilka następnych tygodni na
urozmaicenie tego kanału, na wprowadzenie trochę nowości. Będę dodawała właśnie te filmy, które kiedyś nagrałam, a których prawie nikt nie zobaczył. Będę tutaj, chciałabym popracować też nad playlistami, żeby je jakoś posegregować, te filmy, żeby był mniejszy bałagan na tym YouTubie. Także to chyba tyle z takich rzeczy czysto informacyjnych, nowościowo starych. No, nie wiem, co mam Wam jeszcze powiedzieć. Jest jak jest. Ja jestem dziwna. Wiele osób już się do tego przyzwyczaiło. Ale wydaje mi się, że lepiej próbować, robić nowe rzeczy i ewentualnie rezygnować, przyznać się do porażki, niż nie robić nic w kwestii rozwoju, bo z jednej strony mogłabym żałować tego, że właśnie założyłam ten nowy kanał i nie do końca się z nim dobrze czuję, a z drugiej strony założenie tego kanału bardzo dużo mi dało, bardzo dużo zmieniło w moim myśleniu, bardzo zmieniło też moje doświadczenie, bo dużo się nauczyłam. Też sporo czasu poświęciłam, tak jak mówiłam wcześniej, na te analizy tych statystyk i innych rzeczy. To się tylko tak wydaje, że nagrywasz filmik i wrzucasz na YouTube'a, ale prawda jest taka, że tutaj się kryje bardzo dużo różnych mechanizmów, które warto znać i które powinno się znać, żeby te filmy się klikały. No ja jestem jeszcze daleko w tle, jeżeli o to chodzi. Gdzieś tam być może ta teoria jest, ale praktyka jeszcze kuleje. Walczę z tym też z miniaturkami, bo miniaturki powinny się klikać, a żeby one się klikały, to powinny być bardzo takie wyraźne, powinny zaskakiwać, wzbudzać ciekawość, ale zazwyczaj takie grafiki nie są ładne, więc ja walczę pomiędzy stworzeniem ładnej grafiki, estetycznej, takiej przytulnej, miłej atmosfery z miniaturkami, które będą wzbudzały ciekawość i będą się klikały po prostu, więc no tak to na ten moment wygląda. Zniknęłam, ale już wracam chyba, tak mi się wydaje. Nie jestem w stanie zniknąć z YouTube'a na zawsze, bo to jest po prostu część mnie. Dlatego miałam jakiś taki gorszy dzień, gorszy w zasadzie kilka miesięcy gorszych, ale liczę, że już będzie dobrze. Liczę, że będziecie dla mnie też wyrozumiali przez to wszystko i jednak przyjmiecie mnie tutaj ciepło i nie zdążyliście już uciec przez ten czas, kiedy mnie nie było. I to chyba tyle już oficjalnie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za to, że mnie wysłuchaliście i mam nadzieję, że te kilka następnych dni będą dla Was przyjemne pod tym względem, że dostaniecie filmy, których pewnie jeszcze nie oglądaliście i one będą codziennie, więc codziennie będziecie mieć około 20 minut filmu, który będziecie mogli obejrzeć i nadrobić sobie wszystko to, co się działo w moim życiu przez ostatnich kilka miesięcy. Teraz już oficjalnie do zobaczenia w następnym filmiku już jutro.